Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną Mariusz Stępień, właściciel firmy EcoBytes. Siemanko. I dzisiaj razem z Mariuszem, ale bardziej chyba to Mariusz jako specjalista, omówi Wam temat miksu bazowego. Słuchajcie, filmy powstaną 3, ten jest pierwszy. A o czym będzie w ogóle ten film? Miks bazowy. Ja już kiedyś taki film zrobiłem, bardzo podstawowy. Jak można sobie miks bazowy przygotować i z czego on się składa. Ale dzisiaj wejdziemy naprawdę głęboko w szczegóły. I omówimy ten miks bazowy. Dlaczego on jest tak ważny w kulce? Co on daje? Jak zrobić, żeby był dobry, dość tani. Mamy tutaj dwie opcje dla Was. Ciekawy, no i oczywiście skuteczny, po to, abyście nie mieli takich rzeczy pod tytułem, że mi się kulki rozpadają, albo że coś Wam tam się po prostu nie klei. Dostaję od Was naprawdę bardzo dużo zapytań, czy to pod filmami, czy to w wiadomościach prywatnych. Tak więc myślę, że przyszedł czas najwyższy, aby temat miksu bazowego, że tak powiem, rozłożyć go na czynniki pierwsze i go zamknąć. Tak więc oddaję głos Mariuszowi, bo to on wie, słuchajcie, o tym wszystkim najwięcej, o wiele lepiej niż ja. Tak więc Mariusz, od czego sobie w ogóle zaczniemy? Powiedz, dlaczego miks bazowy w kulce jest w ogóle tak ważny? To znaczy tak, no może zacznijmy od samego początku. Ja produkuję kulki, bawię się w to od 15 lat. Miałem taki swój etap w życiu, że chciałem ulepszyć coś, co tak naprawdę uświadomiłem sobie to później, ciężko jest tak naprawdę ulepszyć. Miks bazowy, czyli podstawowe składniki, które będą wpływać nam, tak jak wspomniałeś, na rolowanie, na jakby troszeczkę też frakcję kulki, na to, jak ta kulka będzie pracować, jak będzie się zachowywać w wodzie. Miałem taki okres, że przez ponad rok czasu szukałem, jak można jakby ten rdzeń tej kulki jeszcze bardziej ulepszyć, poprawić i tak dalej. Ale w końcu sobie uświadomiłem, że na nowo koła nie da się wymyślić. To, co musi być w kulce, musi się tam znajdować i nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, wymyślić kolejnych nowych półproduktów, komponentów, które pozwolą nam na to, aby ta kulka była jeszcze lepsza. Po prostu niektóre składniki muszą się zawsze w tej kulce znajdować. Tak jak tutaj Dziku wspomniał, przygotujemy dla Was 3 filmy. Jeden film będzie o najprostszym, podstawowym miksie bazowym, czyli 50/50. Dajecie sobie 50% tego miksu bazowego, drugie 50% swojego miksu rozbudowujecie o wybrane przez Was składniki i powstaje Wam kulka. A drugi film będzie, przygotujemy jakby bazę pod słodką kulkę i trzeci bazę pod kulkę śmierdzącą. Jak obejrzycie sobie wszystkie te 3 filmy, tak naprawdę zobaczycie to, co powiedziałem na wstępie, czyli że na nowo koła się nie wymyśli, te składniki będą się powtarzały, nawet te miksy, można powiedzieć, będą bliźniacze, bo tak naprawdę to, jaki profil kulki chcemy uzyskać, uzyskamy poprzez rozbudowanie części jakby naszej głównej, rozbudowanie tego o dodatki, rozbudowanie tego miksu o jakby płynne produkty, które pozwalają nam wtedy jakby zadecydować, jaki profil ta kulka będzie miała, czyli czy ona pójdzie w mleczno-słodki, śmierdzący, czy typowo beard foodowy miks. Więc przechodzimy do tego. Przygotowaliśmy tutaj dla Was dwie propozycje miksu 50/50. Jeden bardzo prosty, drugi również prosty, tylko troszeczkę można powiedzieć bardziej ciekawszy. Może zacznę od tego, co można użyć jakich półproduktów można użyć do produkcji swojego miksu bazowego. Mamy tutaj sojową pełnotłustą, sojową odtłuszczoną, sojowa pełnotłusta prażona. Tu jest ciekawy produkt, czyli wiele ludzi w Polsce, którzy produkuje kulki gdzieś tam na własną rękę, po różnych forach, Facebookach widziałem, że wielu ludzi gdzieś tam jest negatywnie nastawionych do mączki sojowej. Ja wręcz przeciwnie, mączka sojowa ma bardzo dużo właśnie białka pochodzenia roślinnego, poprawia nam rolowanie, plastyczność tej kulki, ma bardzo dużo właśnie fajnych, ciekawych składników, które jakby ten miks bazowy dokręcają i wygląda to naprawdę ciekawie.
Wiele zastrzeżeń ludzi jest pod tym kątem, że mączka sojowa, czy pełnotłusta, czy otłuszczana ma bardzo specyficzny Tak, zapach, on potrafi smak. zabić cały zapach miksu. No dokładnie, ale tutaj wystarczy sobie ją podmienić na sojową pełnotłustą prażoną, to dlatego oni na niej się tutaj zatrzymają, troszeczkę więcej o niej powiem. Jest to mączka sojowa, która zanim zostanie przemielona, przerobiona na mączkę, ziarna soi są w specjalny sposób prażone i następnie przechodzą cały ten proces jakby przetworzenia ziarna w mączkę. Dzięki temu prażeniu ta mączka ma troszeczkę inny kolor, taki delikatnie ciemniejszy, nie taki jasny i ma bardzo fajny zapach, można go porównać do zapachu takiego orzechowego zapachu i ona naprawdę w kulce się fajnie zachowuje i nie powoduje nam tego, że ludzie potrafią ją gdzieś tam wyczuć. Zarodniki pszenne, semolina, kasza manna, mączka kukurydziana, gryz kukurydziany, mączka CSL, mączka biszkoptowa, ptasi pokarm jajeczny, kaszka mleczno-ryżowa, no i takie tematy jak na przykład mleko w proszku czy serwatka. My akurat nie korzystamy z tych dwóch komponentów w budowie naszych miksów, które mamy w ofercie, z tego względu, że mają one skłonność do tego, że przy zastosowaniu tych dwóch produktów często po kilku tam tygodniach, miesiącach może pojawić się biały nalot na kulkach. Tak, robi się biały nalot. Po prostu wychodzi nam białko na zewnątrz, na zewnętrzną warstwę kulki. Wielu ludzi myśli, że może to być pleśń. Tak samo źle by to wyglądało na półkach w sklepach, dlatego my z tych dwóch półproduktów nie korzystamy. Ale uwzględniliśmy je tutaj dla Was, ponieważ są to naprawdę dobre półprodukty do naszego miksu bazowego. Pierwsza propozycja, miks 50×50, czyli tak jak wspomnieliśmy na samym początku, najprostszy temat jaki może być. A zobaczę, czy można to przybliżyć, mam bliżej. Może tak spróbujemy. Czyli Tak najprostszy będzie z najprostszych, sojowa pełnotłusta 10%, sojowa otłuszczona 10%. Te mączki fajnie nam się będą uzupełniać, poprawią nam rolowanie, podniosą nam poziom białka w kulkach. Kasza manna, zastąpienie tutaj troszeczkę droższej semoliny, więc tutaj takie bardziej ekonomiczne zastosowanie. Poprawi nam na pewno rolowanie, będzie na pewno jej ziarnistość też wpłynie na to, że kulka będzie fajnie oddawać w wodzie wszystkie aromaty, zapachy i jakieś tam tematy, które użyjemy w części głównej lub części płynnej. Mączka kukurydziana również bardzo fajnie nam poprawi temat rolowania, bardzo duża ilość węglowodanów, które też są bardzo potrzebne w kulce, szczególnie w okresach letnich. Gryz kukurydziany to nic innego, tak jak mączka kukurydziana, tylko że frakcja zmielenia jest troszeczkę grubsza. Bardzo fajnie nam to poprawi jakby strukturę kulki, porowatość tej kulki i na samym dole serwatka lub mleko w proszku, proteiny mleczne, które wprowadzą nam też troszeczkę białka, troszeczkę zwięzłości tej kulki, że będzie ona lepiej, troszeczkę ją utwardzi, troszeczkę lepiej zwięzła będzie i tak jak wspomniałem na początku, podbije nam trochę białko. To jest taki najprostszy miks, który o kolejną część możecie sobie rozbudować jak i pod miks typowo mleczny, słodki, bird foodowy lub jakiś rybny. Troszeczkę inny drugi miks, nie można tego wcześniejszego nazwać ekonomicznym, a tego bogatym, bo tak naprawdę te wszystkie składniki są mniej więcej w podobnym przedziale cenowym, ale na pewno jest on troszeczkę ciekawszy poprzez zastosowanie sojowej pełnotłustej prażonej na poziomie 10%, o której wcześniej wspomniałem, już jej jakby parametry, funkcje i wygląd tej mączki Wam przedstawiłem. Semolina, tutaj w tym wypadku zastąpiamy kaszę mannę semoliną. Mączka CSL. Mączka CSL, czyli mączka powstała z jakby fermentowanej kukurydzy. Bardzo fajny temat do podbicia jagi białka, podbicia sobie jakby tematów wpływających na trawienie. Dodatkowo też dosyć ciekawa frakcja oraz specyficzny
specyficzny zapach. Ptasi pokarm jajeczny nie jest to nic innego jak mieszanka biszkoptów, ziaren, jajek w proszku. Bardzo fajnie nam to wpłynie na rolowanie, na sklejenie tej kulki. Ciekawy taki miodowy zapach na pewno też nam wprowadzi do tego miksu. Mączka biszkoptowa i mączka kukurydziana, czyli tak jak widzicie, wiele to się nie różni. Zastosowanie tych składników jest myślę niezbędne do każdej kulki. Te składniki, które Wam przedstawiłem tutaj, można sobie dowolnie rotować, wymieniać, bawić się tym wszystkim, ale tak naprawdę na nowo koła nie wymyślimy i ta baza musi zawierać te produkty. I tyle tak naprawdę w miksie bazowym 50/50, tak i ten lub poprzez powymienianie niektórych składników, które posiadają te same jakby właściwości, czyli na przykład zamienienie na przykład serwatki czy mleka w proszku na kaszkę mleczno-ryżową lub Vitamelo. Kolejny przykład, wymiana na przykład semoliny na zarodniki pszenne, czy na ptasi pokarm jajeczny, chociaż nie, bo jego już tu wcześniej mamy. No, można sobie to wszystko rotować i budować to według swojej potrzeby. I kolejna część, rozbudowujemy sobie to o takie składniki, jaki profil kulki chcemy uzyskać. Dokładnie. Ja mam takie pytanie, bo bardzo też wielu z Was zadaje też pytania pod filmem, czy mogą na przykład wymieniać, tak jak Ty już wspomniałeś, co można tutaj sobie powymieniać, ale co jest na przykład z takimi mączkami, których tutaj nie ma, na przykład jak mączka grochowa, mączka ryżowa. Czy one też mogą znaleźć się w miksie bazowym? Oczywiście, że mogą się znaleźć. To wszystko zależy od profilu kulki, jaki chcemy uzyskać. Z tym, że tutaj przedstawiliśmy jakby półprodukty, na których my bazujemy i które według nas są optymalne do naszej produkcji. Nie korzystamy z mączki grochowej, nie korzystamy na przykład z mączki ryżowej z tego względu, że na przykład ryżowa bardzo mocno utwardza kulkę, Tak, utwardza. Dociąża tą kulkę. Zdecydowanie na przykład ja wolę użyć sobie tutaj zamiast ryżowej to na przykład semoliny czy zarodników pszennych. No jest tych półproduktów tyle, że ciężko tak naprawdę wymienić Tych tutaj opcji wszystkie. miksów 50/50, słuchajcie, tak naprawdę moglibyśmy Wam rozpisać z 20 i każdy Myślę, że ze 100, albo nie? ze 100 i każdy byłby dobry. Można tak naprawdę, nie wiem, najprostszy miks bazowy sobie zrobić na podstawie nawet dwóch składników, czyli nie wiem, na przykład użyć sobie mączki kukurydzianej i na przykład semoliny w proporcji 50/50 i to wszystko później rozbudować o część główną. Naprawdę możliwości jest dużo. Myślę, że przekaz tego materiału jest taki, że pokazujemy, jakie półprodukty można użyć, Tak. jak można się nimi bawić. Ale tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tutaj nic więcej wymyślić i zrobić dokładnie. czegoś wow, bo tutaj jest mocno zamknięty ten temat. Tak, pytacie się też mnie bardzo często, chyba że to będzie w kolejnym filmie, czy do miksu 50/50 tak zwanego, czyli macie pół na pół, dlaczego on się tak czasami też nazywa, można dodać na przykład mączkę zwierzęcą. Czy ma to w ogóle sens? Do bazy? Tak. Myślę, że nie, ponieważ baza ma być bazą. To jest temat, który ma nam zapewnić spoistość tej kulki, kleistość tej kulki, rolowanie tej kulki, zapewnić nam odpowiednią pracę w wodzie, a część jakby ta druga ma nam zbudować profil kulki, w którym chcemy zmierzać, tak? Więc myślę, że zastosowanie właśnie tematów zwierzęcych, mlecznych, bird foodowych, jakichś tematów wpływających na trawienie, przypraw, soli, wiele innych. Tutaj myślę, że jeżeli byśmy mówili o tej części drugiej, nie bazowej, czyli na przykład może będzie okazja kiedyś nagrać filmik o tej drugiej części, to tutaj moglibyśmy się rozgadywać, rozbudowywać, po prostu tutaj... Film miałby wtedy 2 godziny. Nie ogranicza nas, że tak powiem, wyobraźnia. Możemy tam wrzucać tak naprawdę wszystko w odpowiednich połączeniach i ilościach, ale skupiamy się teraz na bazie, więc wracając do pytania, moim zdaniem nie ma sensu, nie powinno się tego robić, żeby jakby produkty, które powinny być w części głównej, wrzucać do miksu bazowego, bo to są jakby dwie oddzielne rzeczy. Miks bazowy ma nam zapewnić to, co na wstępie wspomniałem, czyli ten rdzeń kulki, a potem w części głównej, która powinna być tutaj, się Ukierunkowujemy, zaczynamy w którą bawić. stronę Dokładnie, idziemy. Dokładnie tak. Słuchajcie, to jeśli chyba
byłoby na wszystko, jeśli chodzi o miks 50/50. Jak widzicie, macie podane na tacy dwie opcje. Ja Wam później te rzeczy przepiszę jeszcze w opisie filmu, żebyście mogli sobie to śmiało skopiować, żebyście nie musieli już tego przepisywać. Ja na przykład używam jeszcze innego miksu bazowego. Ja używam na przykład mąki sojowej pełnotłustej 10%, kukurydzianej 20%, to mam już 30, semolina 10, to jest 40, tak? I biszkopt to jest 10. I to jest taki, słuchajcie, standard, gdzie no, od tego mogę już się bawić właśnie, dodać sobie ptasi pokarm, dodać sobie właśnie jakiś, nie wiem, więcej biszkoptu, więcej tego, mniej tego. Produkty jak na przykład ptasi pokarm jajeczny, mleko w proszku, serwatka, jakieś tam na przykład Vitamelo, czy na przykład mączka, kaszka mleczno-ryżowa. Ja je tutaj dodałem, że można je użyć w miksie bazowym, ale też równie dobrze te składniki, które wymieniłem, czy tam na przykład mączka CSL, można je użyć nawet w części głównej. Jeżeli idziemy na przykład w temat mleczny, ptasi pokarm jajeczny, mączka CSL idzie, jeżeli idziemy na przykład w temat albo mleczny, albo bird foodowy, więc to wszystko można rotować, zmieniać. To nie są sztywne miksy, tu tak naprawdę poglądowo Wam tylko tu wypisaliśmy. Na bazie półproduktów, które wcześniej powiedzieliśmy, możecie sobie to rotować, zmieniać, zrobić to z 3 produktów, z 6 możecie produktów. te miksy połączyć i... Tak, no kombinacji jest naprawdę dużo i zabawy z tym może być wiele. Tutaj w najprostszy sposób chcieliśmy Wam po prostu przekazać, jak to wygląda, co z czym, jak łączyć, jaki składnik za co odpowiada. Prosta podstawa. Dokładnie. Myślę, że na bazie tego każdy może z Was się bawić i komponować swoje kulki. Dokładnie. Słuchajcie, to jeśli chodzi o miks 50/50, taki standard, tak? Czyli dzisiaj mamy film o standardzie, a już teraz zapraszam Was na kolejny, gdzie razem z Mariuszem omówimy Wam miks typowo już pod słodką kulę. Tak więc dzięki Wam jeszcze raz bardzo za obejrzenie filmu. Jeśli się spodobał, zostawcie suba, łapkę w górę. No i zapraszam Wam już teraz na kolejny film. Do zobaczenia.